10 najpotężniejszych czołgów na świecie 2024. Miejsce 10. T-14 Armata. T-14 to najnowszy czołg podstawowy rosyjskiej armii. Głównym uzbrojeniem jest działo 125 mm. Czołg ma zdalnie kontrolowaną bezzałogową wieżę z zapasem 45 pocisków. Maszyna chroniona jest przez podwójny pancerz reaktywny, a o poprawne działanie całej jednostki dba specjalny system komputerowy. Wspiera on także załogę w czasie potyczek i potrafi m.in. automatycznie uruchamiać systemy obronne pojazdu. Na pokładzie nie brakuje też zaawansowanej elektroniki, dzięki której czołg rzekomo potrafi wykryć do 40 obiektów latających lub 25 obiektów na ziemi o wielkości zaledwie 30 cm z odległości 100 km. Czołg podstawowy T-14 opiera się na gąsienicowym podwoziu projektu Armata. Zastosowany pancerz został opracowany do zachowania swoich właściwości w warunkach arktycznych. Załoga umieszczona jest w wielowarstwowej opancerzonej kapsule odseparowanej od zbiornika z amunicją. Masa czołgu wynosi 48 ton. Napędzany jest silnikiem o mocy 1500 koni mechanicznych. Wiadomo też, że T-14 osiąga prędkość maksymalną do 90 km na godzinę i może pokonać 500 km na jednym zbiorniku paliwa. Aktualne szacunki wskazują, że do 2022 roku wyprodukowano zaledwie około 20 sztuk T-14. Miejsce 9. KF-51 Panther. To czołg, w którym głównym uzbrojeniem jest zupełnie nowe gładkolufowe działo kaliber 130 mm. Działo dysponuje o 50% większym zasięgiem niż 120 mm działo w czołgu Leopard 2 i wysokiej szybkostrzelności dzięki w pełni automatycznej ładownicy na 20 sztuk amunicji. Działo obsługuje też pociski kinetyczne nowej generacji oraz wielozadaniową amunicję wybuchową. Oprócz tego na czołgu będzie umieszczony karabin maszynowy 12,7 mm. Uzbrojenie jest też połączone z komputerem pokładowym, który w przyszłości ma otrzymać również wsparcie dla rozwiązań sztucznej inteligencji. Został on zaprezentowany publicznie 13 czerwca 2022 roku na wystawie obronnej Eurosatory. Firma Rheinmetall dodaje, że czołg będzie miał zasięg ponad 500 km. Jego masa bojowa ma wynosić 59 ton i dostanie także całą gamę rozwiązań cyfrowych, pozwalających załodze np. na sterowanie z poziomu czołgu sojuszniczymi dronami, amunicją krążącą czy innymi zdalnie sterowanymi pojazdami. Panterę obsługuje w sumie 3 czołgistów, a każde ze stanowisk może obsługiwać czujniki lub uzbrojenie maszyny, dzięki czemu załoga może błyskawicznie wymieniać się z zadaniami na polu walki. Miejsce 8. T-90M Proryw 3. T-90M Proryw to zmodernizowana, najnowsza wersja czołgu podstawowego T-90 Władimir. Zmodernizowany T-90 został znacznie ulepszony pod względem ochrony, mobilności i siły ognia. Wariant Proryw jest uzbrojony w 125 mm armatę gładkolufową, która może atakować standardową amunicją, jak również przeciwpancernymi pociskami kierowanymi refleks. Uzbrojenie dodatkowe obejmuje zdalnie sterowany moduł wyposażony w ciężki karabin maszynowy 12,7 mm. W T-90M mamy do czynienia z nowym silnikiem. Układ napędowy ma moc 1130 koni mechanicznych. Masa pojazdu wynosi ponad 46 ton. Opancerzenie zostało wzmocnione poprzez montaż modułów nowego pancerza reaktywnego Relikt na kadłubie i wieży oraz pancerza prętowego z tyłu. Co znamienne, w T-90M zrezygnowano z systemu samoobrony Sztora. Łącznie wyprodukowano ponad 1600 sztuk czołgów T-90. Natomiast Rosja powinna posiadać około 100 sztuk najnowszej wersji T-90M. Miejsce 7. Type 10. Type 10 to japoński podstawowy czołg 4. generacji, czyli jedna z najnowszych konstrukcji tego typu na świecie. Czołg wszedł do służby w 2012 roku. Co ciekawe, Type 10 to czołg o mniejszych gabarytach i wadze niż inne podstawowe czołgi na świecie. Czołg posiada modularne opancerzenie wykonane ze stali nanokrystalicznej,
która jest 3 razy silniejsza i jednocześnie lżejsza od normalnej stali. Czołg obsługuje zaledwie 3-osobowa załoga, a jednostka posiada automatyczną ładownicę. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to czołg korzysta głównie z gładkolufowego działa 120 mm produkowanego w Japonii. Type 10 może pochwalić się też silnikiem V8 o mocy 1200 koni mechanicznych. Masa czołgu wynosi 48 ton. Czołg jest też niezwykle szybki i potrafi poruszać się z prędkością maksymalną aż 70 km na godzinę. Oprócz tego czołg wyposażono w ultranowoczesne, półaktywne zawieszenie hydropneumatyczne, dzięki czemu maszyna potrafi siadać, wstawać, kucać i przechylać się w różne kierunki. Miejsce 6. AMX-56 Leclerc. Jest to francuski współczesny czołg podstawowy. Konstrukcja czerpie rozwiązania techniczne z projektów amerykańskiego Abramsa i niemieckiego Leoparda II. Jego główną przewagą nad innymi czołgami w tamtym czasie była komputeryzacja na skalę wówczas nieznaną. Leclerc posiada francuską armatę 120 mm o długości 52 kalibrów. Leclerc został wyprodukowany w liczbie nieco ponad 800 egzemplarzy. Po około 400 wzięła Francja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, jedyny zagraniczny użytkownik tych maszyn. Francuski czołg otrzymał modułowy wielowarstwowy pancerz kompozytowy. W tej konstrukcji mamy do czynienia z czołgiem wyposażonym w 22-nabojowy automat ładowania umieszczony z tyłu wieży, który jednak nie stanowi zagrożenia dla załogi, jak ma to miejsce w rosyjskich pojazdach. W przypadku najnowszych wariantów ich masa bojowa tego czołgu to nieco ponad 60 ton. Za napęd odpowiada 8-cylindrowy silnik o mocy 1500 koni mechanicznych. Do momentu powstania konstrukcji miała ona jedną główną wadę – swoją cenę. Chociaż oficjalna cena AMX-56 Leclerc nie została ujawniona, analitycy szacują, że jest najdroższym czołgiem wyprodukowanym seryjnie na świecie. Miejsce 5. Challenger 2. Challenger 2 to brytyjski podstawowy czołg trzeciej generacji, będący w służbie armii Wielkiej Brytanii i Omanu. Został on zaprojektowany i zbudowany przez brytyjską firmę Vickers Defence Systems. Czołg Challenger 2 skupia się głównie na 2 aspektach. Po pierwsze na dużej sile ognia, zapewnianej przez unikalne w skali NATO, gwintowane 120 mm działo o długości 55 kalibrów oraz na ochronie załogi, której broni m.in. światowej klasy opancerzenie typu Dorchester 2. Przekłada się to na masę czołgu przekraczającą 62 tony. Waga czołgu wzrasta do 75 ton z dodatkowymi modułami opancerzenia. Działo Challengera jest rekordzistą pod względem odległości zniszczenia innego czołgu. Potężne uzbrojenie oraz opancerzenie Challengera 2 sprawiają, że czołg jest wolniejszy niż konkurencyjne jednostki, ale jego możliwości ofensywne nadrabiają te braki z nadwyżką. Napędzany jest silnikiem o mocy 1200 koni mechanicznych. Challenger 2 jest obsługiwany przez 4-osobową załogę. Korzysta też z hydrauliczno-pneumatycznego zawieszenia, które pozwala mu na prowadzenie ostrzału w trakcie jazdy. Maksymalna prędkość to zaś 59 km na drodze i 40 km na godzinę w terenie. Miejsce 4. Merkawa Mark V. Merkawa z hebrajskiego Rydwan to długa seria izraelskich czołgów podstawowych. Czołgi Merkawa wyróżniają się budową, która w zamierzeniu konstruktorów ma zapewnić maksymalną ochronę załogi. W tym celu izraelskie maszyny mają nietypowy układ konstrukcyjny z silnikiem umieszczonym z przodu kadłuba, a nie jak w większości czołgów podstawowych z tyłu. Siły zbrojne Izraela rozpoczęły w styczniu 2023 roku eksploatację pierwszych egzemplarzy czołgu Merkawa Mark V Barak z hebrajskiego błyskawica. Na razie nie są znane dokładne dane techniczne nowego sprzętu, a Izrael nie udostępnił jeszcze jego zdjęć. Załoga czołgu ma do dyspozycji nahełmowy system obserwacyjny Iron Vision, który dzięki rozszerzonej rzeczywistości pozwala na rozglądanie się wokół tak, jakby ściany kadłuba pojazdu były przeźroczyste. Merkawa Mark V ma także najnowszy system obrony aktywnej Trophy. Szacuje się, że masa bojowa wynosi około 70 ton.
Uzbrojeniem głównym miała pozostać 120 mm gładkolufowa armata, pomimo doniesień o pracach nad 140 mm armatą czołgową. Obecnie napędem czołgów Merkawa Mark IV jest silnik wysokoprężny V12 o mocy 1500 koni mechanicznych, co zapewnia maksymalną prędkość do 64 km na godzinę. Miejsce trzecie. K2 Black Panther. K2 to południowo-koreański czołg podstawowy produkowany przez Hyundai Rotem. Inspirowany był francuskim czołgiem Leclerc, stąd m.in. automat ładowania zastosowany w obu wozach. K2 ważą około 55 ton, a ich 1500-konny silnik diesla pozwala poruszać się w terenie z prędkością ponad 50 km na godzinę i 70 km na godzinę po drogach utwardzonych. Czołg może pokonywać przeszkody wodne o głębokości do 4 metrów. K2 wyposażone są standardowo w kompozytowy, wielowarstwowy pancerz z ładunkami typu ERA. Czarne Pantery mają też nowoczesny system ochrony aktywnej typu Softkill, zakłócający systemy naprowadzania nieprzyjacielskich pocisków przeciwpancernych, ale mogą być również dozbrojone w system typu Hardkill, który na zagrożenie odpowiada przeciwpociskami. Głównym uzbrojeniem K2 Black Panther jest gładkolufowa armata o kalibrze 120 mm, która dzięki automatowi ładowania umożliwia wystrzelenie 10 pocisków w ciągu minuty oraz rażenie celów oddalonych o nawet 8 km. Czołgi K2 Black Panther są na wyposażeniu południowo-koreańskiej armii od 2014 roku. Oprócz wojska południowo-koreańskiego użytkownikiem tych maszyn jest także Polska. Miejsce drugie. M1A2 Abrams SEP V3. M1 Abrams to czołg podstawowy Armii Stanów Zjednoczonych i Korpusu Piechoty Morskiej. Uważany jest za najlepszy czołg na świecie. Obecnie Abrams stanowi podstawę sił pancernych USA, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Australii oraz Wojska Polskiego. Istnieją 3 główne operacyjne wersje Abramsa: M1, M1A1 i M1A2, a każda nowsza zawiera ulepszenia w uzbrojeniu, pancerzu i elektronice. Do tej pory wyprodukowano ponad 9000 egzemplarzy tych maszyn. Obszerne ulepszenia zostały wdrożone do M1A2 w wersji SEP V3. Obejmowały ulepszony pancerz kompozytowy, lepszą optykę, systemy cyfrowe i amunicję. W tej wersji zastosowano również wkłady zubożonego uranu w kadłubie i wieży oraz ulepszony pancerz Chopam i zwiększony pancerz wieży dodatkami Arad i ERA. Czołg napędza silnik turbowałowy o mocy 1500 koni, który pozwala rozpędzić się do maksymalnie 70 km na godzinę. Zastosowana w Abramsie turbina Honeywell została zaprojektowana do pracy z paliwem lotniczym, ale jest w stanie działać także z całą gamą innych paliw, takich jak kerozyna, benzyna czy olej napędowy. Masa tej maszyny w najnowszej wersji wynosi około 68 ton. Załoga korzysta głównie z działa kaliber 120 mm, mając do dyspozycji maksymalnie 42 sztuki ręcznie ładowanej amunicji. Główną amunicją maszyny są pociski ze zubożonego uranu M829. Miejsce pierwsze. Leopard 2A7+. Leopard 2 to niemiecki czołg podstawowy. Pierwszy egzemplarz w najnowszej wersji 2A7 trafił na uzbrojenie Bundeswehry w 2014 roku. Powszechnie Leopardy 2 są uważane za jedne z najlepszych czołgów podstawowych świata. Za produkcję tych czołgów odpowiada niemiecki koncern Krauss-Maffei-Wegmann. Czołg rozwija prędkość maksymalną 72 km na godzinę po utwardzonej drodze i 56 km na godzinę w terenie. Jego napęd stanowi 47-litrowy, 12-cylindrowy silnik diesla o mocy 1500 koni mechanicznych, a głównym uzbrojeniem jest 120 mm gładkolufowa armata Rheinmetall RH-120. Na dodatkowe uzbrojenie tych maszyn składają się 2 karabiny maszynowe MG3.
Masa bojowa czołgu w wariancie 2A7 wynosi ponad 65 ton. Czołgi Leopard są aktualnie użytkowane przez wiele państw, m.in. przez Niemcy, Danię, Hiszpanię, Polskę, Finlandię, Grecję, Szwecję oraz Turcję. Najnowsze wersje tego czołgu użytkowane są jednakże tylko przez Niemcy, docelowo 205 sztuk i Danię 44 sztuki. Natomiast w kolejnych latach najnowocześniejsze Leopardy mają trafić do sił zbrojnych Kataru i Węgier.